Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj materiał dla tych może mniej zaawansowanych technicznie widzów, natomiast myślę, że nawet ci bardziej zaawansowani chętnie sobie przypomną pewne kwestie. A dzisiaj temat myślę, że ciekawy, bo inicjacja i formatowanie dysków SSD w systemie Windows. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Słuchajcie, czy będziecie instalować nowy dysk SSD w formacie SATA 2,5 cala, czy też NVMe w formacie M2, to nie ma naprawdę znaczenia. Kupujecie dysk, instalujecie w komputerze, BIOS go widzi i co się okazuje? Że w Windowsie go nie ma. Co w takim wypadku zrobić? Trzeba zainicjować dysk w systemie Windows. Jak to zrobić? Już Wam wyjaśniam. Jeszcze jedna mała dygresja, nieważne czy zainstalujecie go w środku, w laptopie, w komputerze stacjonarnym, czy też w takich kieszeniach, jak tutaj widzicie, procedura, postępowanie jest takie samo. No dobrze, co robimy? Słuchajcie, klikamy menu Start i tutaj wpisujemy zarządzanie komputerem. Wybieramy tą opcję tutaj, zarządzanie komputerem. Najlepiej otwieramy jako administrator. Otwiera nam się takie okienko i po otwarciu tego okna klikamy na zarządzanie dyskami. W tym momencie nasze dyski migają i jak widać wyskakuje nam tutaj informacja, że mamy do zainicjowania jakiś dysk. Dysk jest podłączony, czy to w środku, czy w kieszeni i musimy ten dysk zainicjować. Mamy do wyboru następujące rodzaje tablicy partycji. GPT dla Windowsa 10, nawet 7, 10 i 11 polecany i MBR, jeżeli jeszcze korzystacie z systemów takich jak Windows XP. Ja wybiorę sobie GPT, bo jest to nowszy format i korzystam tylko i wyłącznie z Windowsa 7 co najmniej, a w większości Windowsa 10. Daję OK i słuchajcie, ten dysk się tutaj na dole pojawia. Mamy podstawowy dysk 1 terabajt, akurat to jest Kioxia, ale to nie ma znaczenia. Klikamy sobie na tym polu, ponieważ w tej chwili dysk jest zainicjowany, ale nadal go w systemie nie widać. Dlaczego? Bo nie jest sformatowany. Żeby go sformatować, klikamy prawy klawisz myszy, nowy wolumin prosty i wybieramy kreatora. Klikamy tutaj, w zasadzie możemy się przeklikać, jeżeli chcemy zrobić tylko jedną partycję, na dysku. Co gorąco polecam, bo w tej chwili, w dzisiejszych czasach nie warto przy SSD-kach dzielić je na mniejsze powierzchnie, no chyba że macie tylko i wyłącznie jeden dysk w systemie, to wtedy może tak, ale jeżeli macie ich więcej, to zdecydowanie nie dzielcie ich z pożytkiem dla ich żywotności. Warto pozostawić jedną partycję, tak żeby systemy oszczędzania zapisu komórek wewnętrzne działały prawidłowo. Dajemy dalej. I możemy przypisać sobie tutaj literę dysku. Mi automatycznie przypisuje literę E. Można nie przypisywać litery dysku. Ja przypiszę. Możemy tutaj wpisać jeszcze nazwy. Ja sobie piszę Kioxia, żebym wiedział, co to za dysk jest. I możemy tutaj wybrać szybkie formatowanie. Kompresji nie polecam włączać i folderów. Etykietę nadajemy, czyli nazwę dysku. Format NTFS. Żaden inny nie jest sensowny dla dysków. W zasadzie rozmiar jednostki alokacji na domyślny, nazwa dowolna. Możemy dać nie formatuj tego woluminu. Ja jednak sobie chcę sformatować, żebym miał go do użytku. Daję dalej, zakończ i w tym momencie, słuchajcie, dysk nam się już pojawił w systemie. Jest dostępny. To jest właśnie ten dysk. Możemy sobie właściwości kliknąć i on jest normalnie widoczny. Natomiast jeżeli chcecie, możecie oczywiście ten dysk podzielić sobie na mniejsze partycje. Tak jak powiedziałem, widzę sensowność takiego rozwiązania tylko i wyłącznie, kiedy macie chociażby jedyny dysk w laptopie, no i chcielibyście mieć jedną partycję, gdzie te dane będą nieruszone. Natomiast w każdej innej sytuacji nie polecam dzielić dysku na partycje. Dyski SSD wolą zapisywać się równomiernie, a w przypadku, kiedy będziemy mieli więcej partycji,
no to może być ta alokacja komórek zakłócona. Z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się udało sformatować, zainicjować dysk. Jeżeli materiał się Wam podobał, to oczywiście łapki w górę są mile widziane. Udostępniajcie ten materiał, szerujcie, żeby news się po sieci pomagał innym użytkownikom. A ja na koniec jeszcze zapraszam Was do subskrypcji kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. I również na koniec wrzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów wideo. Hej, hej, do kolejnego wideo materiału.